Zaczynamy motoryzacyjny skrót tygodnia. Ja nazywam się Mikołaj Stachowiak, a ze mną jest jak zawsze Patryk Brzozowski. Dzień dobry moi drodzy, to jest motoryzacyjny skrót tygodnia, czyli program, podcast, w którym co tydzień przedstawiamy wam różne informacje i ciekawostki ze świata motoryzacji, a także gościmy różnych ludzi, no i opowiadamy o samochodach, które testujemy, można tak powiedzieć przynajmniej. Ale dzisiaj mamy odcinek taki klasyczny, bo w ostatnich tygodniach mieliśmy dużo gości, ciekawych. I to aż w 3 odcinkach. 2, moim zdaniem. Ale tak, 3 jest nagrany i zaraz do was dołączę. Tak. W każdym razie mamy dla was dużo nowości, bo dużo się stało w tym czasie. Oprócz tego ja też dzielnie dalej testowałem co tydzień nowe auto, także mogę wam coś opowiedzieć o swoich wrażeniach z jazdy. No coś tam powiesz, no. Mam nadzieję. A oprócz tego pamiętajcie, żeby subskrybować, niezależnie od tego, gdzie nas słuchacie, czy to jest Spotify, czy to jest Apple Podcast, czy może oglądacie nas na YouTubie. Tak jest. Pamiętajcie, że jesteśmy również w wersji wideo. Na YouTubie pod tą samą nazwą oczywiście, czyli motoryzacyjny skrót tygodnia. A dzisiaj będziemy wam mówić o... Lamborghini Revuelto, Oczywiście. Porsche Cayenne przeszło lifting, Gordon Murray T33 Spider, czyli nowy samochód od człowieka, który zaprojektował McLarena F1. Wbrew pozorom nie jest to czołg. Nie, ale brzmi, 33? tak, Ale brzmi rzeczywiście, dokładnie nie tak skojarzyłem. BMW XM Label Red, BMW M2 wyszło nowe, Tak jest. a oprócz tego Lexus LC500 2024, najważniejsza rzecz na świecie, Lexus pozbył się touchpada. No, Nie! tak! Nie! Stało się! Boże, nie! A Jeep Wrangler zyskał duży ekran i zaraz o tym wszystkim porozmawiamy. Ty masz jakieś nowości? No, poza tym liftingiem GLS-a Maybacha i GLS-a w ogóle jako całego segmentu, no to chyba nic wielkiego aż tak się nie stało, poza tymi tuzami, które wymieniłeś już wcześniej, bo chyba to jest Wydaje mi najważniejsze. się, że słowo tuza stało się ulubionym słowem tego podcastu. No, niech tak będzie. A my zaczynamy wiadomości MST. Lamborghini Revuelto 2024, czyli następca Lamborghini Aventadora. No, w sumie nie zdziwiła nas ta wiadomość, bo wiedzieliśmy, że od jakiegoś czasu ten samochód się pojawi. No, gadamy o nim od pół Lamborghini prezentowało co chwilę, co i rusz, jakieś nowe fragmenty swojego samochodu, głównie w materiałach wideo, między innymi właśnie na Instagramie. No a później okazało się, że chyba nawet przed samym Lamborghini ten samochód został, oczywiście przed samą komunikacją oficjalną, marketingową, ten samochód został przedstawiony influencerom i podobno jakby pozwolili im na to, żeby opublikować swoje zdjęcia, które zrobili na miejscu, między innymi w fabryce, opublikować wcześniej niż oni to zrobią na swoim oficjalnym Instagramie. Taki To jest hype. dziwne. To było Ale dosyć chyba dziwne. zadziałało, bo cały świat zaczął o tym mówić. Wydaje mi się, że niezależnie od tego, co by zrobili, to cały świat zacząłby mówić o następcy Aventadora, przynajmniej ten motoryzacyjny. A mowa o tym, że Lamborghini Revuelto zachowało silnik V12 6,5 litra, który sam z siebie generuje 813 koni mechanicznych, kręci się do 9250 obrotów na minutę. Tak, no i nazywają ją HPEV, czyli High Performance Electrified Vehicle i zapamiętajcie tę nazwę, bo mam wrażenie, że będzie używana coraz częściej. No tak średnio schodzi z języka. No HPEV. HPV. Trochę jak wirus. HPV. HPEV. HPV. HPEV. A to dlatego, że oprócz tej V12 mamy 3 silniki elektryczne i akumulator o pojemności zaledwie 3,8 kWh, co powoduje, że łączna moc tego całego zestawu to 1001 koni mechanicznych. Tak jest. No i podobno jest to około 127 koni mechanicznych na litr, a więc ten output tak zwany jest lepszy, zdaje się, niż w Lamborghini Aventadorze właśnie. No ale w sumie tutaj akurat nic dziwnego, bo jednak mamy 12 cylindrów w połączeniu z silnikiem elektrycznym. No i co najważniejsze, w końcu dostaliśmy dwusprzęgłową skrzynię biegów, Tak. a sprint do setki zajmuje 2,5 sekundy, prędkość maksymalna to 350 km na godzinę. No tak, i to jest najlepszy współczynnik wagi do mocy w historii Lamborghini w ogóle i wynosi 1,75 kg na koń mechaniczny. Także imponujący wynik, trzeba przyznać. No i oczywiście 2,5 sekundy do setki, bo to jest chyba ten taki współczynnik, który najbardziej działa na wyobraźnię, prawda? Bez tego nie można rozmawiać o samochodach, trzeba zawsze powiedzieć, ile ma do setki. Wykorzystanie litery Y w stylistyce to podobno z kolei nawiązanie do myśliwców F-35. No ale nie jest to pierwsze nawiązanie w postaci Y w stylistyce Lamborghini. Ani do myśliwców. Już, no oczywiście, tym bardziej. Bezpośredni
protoplasta tego samochodu, czyli między innymi Lamborghini Murcielago, czy właśnie Reventon akurat w tym wypadku najbardziej, już nawiązywał do tych myśliwców i to wprost. No a ta stylistyka Y już występowała między innymi w Huracanie Evo, także nie jest to pierwszy raz. No i w innych konceptach, czy krótkoseryjnych samochodach Lamborghini wcześniejszych też. Więc nic nowego. Ale to, co wzbudziło największe kontrowersje w świecie motoryzacyjnym, to wcale nie jest to, że ten samochód ma 1001 koni. Nie. Tylko ilość guzików na kierownicy. Dużo. Dużo jest dużo jakichś pokrętełek. Ale miało podobno tak być. Ale z miało drugiej być. strony, jak się siedzi w Huracanie, No. to ilość guzików na kierownicy też przeraża na początku. Wiesz co, no w Lamborghini najbardziej niewygodne zazwyczaj są kierunkowskazy i one też znajdują się bezpośrednio na kierownicy i obsługujesz je tak jak w moim Mercedesie, na przykład pokrętłem do głośności, czyli kciukiem i przesuwasz albo w lewo, Przy czym albo pokrętło do głośności też na tej kierownicy jest. Tak. No i to jest zazwyczaj problem, bo rzeczywiście to jest tak niewygodne, bo nie można powiedzieć, że nieintuicyjne, ale niewygodne, że ciężko jest włączać kierunkowskazy w Lamborghini. Musisz się do tego naprawdę mocno przyzwyczaić. Ale takie elementy stylistyczne jak klapka do tego, żeby uruchomić silnik, pozostały z nami. No, oczywiście Wydech tego nie może zabraknąć. samego samochodu jest umieszczony wysoko, niczym w Lamborghini Huracan Performante. Między innymi, To tak. był chyba pierwszy samochód taki bardziej nowoczesny, który to zaprezentował. Tak, tak. A później w Huracanie Evo to już stało się normą. No i mamy 4 pokrętełka, Mhm. które robią rzeczy. Robią. No i tyle w sumie. No więcej wam powiemy o tym, jak na pewno się przejedziemy tym samochodem. No, uważaj, bo nam się uda. To na pewno będzie. No, swego czasu... Zostaniemy zaproszeni, wiesz, do Santa Agata Bolognese, żeby się przejechać włoskimi... Swego czasu miałem się przejechać Huracanem STO i niestety, no, koniec końców nie wyszło, bo trochę się A rzeczywiście pozmieniało. miałeś być zaproszony tam na ten... W sensie nie, no ja miałem dostać ten samochód tak Ale do jazdy. nie miałeś jechać tam do Włoch na jakiś oficjalny press lunch? Nie, tam Okej, to mi się nie, też tam pomyliło. nie, ale potem miałem go mieć w Polsce, ale okazało się, że koniec końców nie był zarejestrowany, a później troszkę się pozmieniało, o czym lepiej nie mówić, bo na gorsze. No i tak wyszło. Dla ciebie przynajmniej. A dla mnie, tak, dla mnie przynajmniej. Dobrze, że zaznaczyłeś, mówię za siebie, of course. Porsche Cayenne 2024 zostało częściowo ujawnione publice. Na ich social mediach zostały opublikowane zdjęcia, które pokazują nam nowy wygląd No, wnętrza tak. Porsche Cayenne, które zaraz nastąpi. I to, co może was Ale to jeszcze jakby nie jest zainteresować... oficjalna komunikacja, dodajmy. W sensie to nie jest jakby ten... No już- jak? No to jest na ich social mediach. No w sensie, ale to nie jest jeszcze oficjalna prezentacja tego samochodu. Nie. To znaczy samochód został zaprezentowany dealerom i najlepszym klientom w Chinach. O, Oni już no tak, bo wiedzą, teraz Chiny jak to jest wygląda... pierwszy rynek zbytu. Tak. No. Jak wygląda samochód z zewnątrz, a my wiemy, jak wygląda wewnątrz tylko, jako Europejczycy. I ma wnętrze bardzo, bardzo zbliżone do tego, co już znamy z Taycana. To znaczy mamy 3 ekrany, jeden przed kierowcą, który zastępuje nam zegarę, jeden na konsoli środkowej, Tak. oraz jest jeden przed pasażerem, na którym możecie między innymi wyświetlać telewizję, którą ktoś jeszcze podobno ogląda. Jak to podobno? Słuchaj, ja jestem pierwszą osobą, którą spotykasz, która ogląda telewizję. I to tak na co dzień. Więc ja bym sobie bardzo cenił taki feature sprzed lat, Tak? można My powiedzieć. wybierzemy się w jakąś podróż No. i ty będziesz siedział na siedzeniu pasażera i oglądał... Widzisz, teraz nie trzeba mieć telewizję? Superba drugiej generacji, żeby móc oglądać telewizję w zagłówkach w swoim samochodzie. Teraz można już mieć w nowym samochodzie, prawda? Cudownie. No, bardzo fajnie. Choć wydaje mi się, że z Porsche, jeśli chodzi o te takie atrakcje systemu multimedialnego, to najbardziej nas zauroczyło Radio możliwość cyfrowe. słuchania radia z Teksasu. Tak. Cyfrowe radio, tak. To prawda, można było sobie wybrać, jakie chcesz, z To jakiego było rejonu. super. No. Tak, ale selektor zniknął ze środkowej konsoli. Teraz jest tak samo jak w Taycanie po prawej stronie za kierownicą. Tak. A po lewej stronie mamy guzik do uruchomienia silnika. Of course. Jak to w Porsche. Zegarek Sport Chrono pozostał na górze, na desce rozdzielczej. No a oprócz tego nic się specjalnie Jest to tam taka nie ewolucja zmieniło. wnętrza Porsche Taycana i wygląda bardzo Cayenne'ki podobnie. trochę. Połączenie Cayenne'ki z Taycanem, tej poprzedniej Cayenne'ki z nowym oczywiście Taycanem, bo starego jeszcze nie ma. Ale tak, wygląda ładnie, wygląda estetycznie. Wygląda znajomo też. Wygląda znajomo, tak, i nadal chyba wydaje mi się, tak jak w Taycanie, dosyć ergonomicznie, chociaż
z tym selektorem zmiany biegów to bym polemizował, natomiast jestem bardzo ciekaw, jak to auto wygląda Ale z ogólnie zewnątrz. grupa Volkswagena teraz lubi takie małe selektory do zmiany biegów, Tak, niezależnie w którym lubię je samochodzie. umieszczać w dziwnych miejscach, jak na przykład w Porsche, no bo to jest bardzo nieintuicyjne, w sensie, że masz A z drugiej strony w nowej 911 GT3 umieścili z powrotem starą, wielką dźwignię. Także jest to zaskakujące. Tak, ale w sensie Volkswagen jest Volkswagenem, bo tak teraz mi się przypomniało, na co dzień jeżdżę często, przepraszam za to porównanie, New Beetlem mojej dziewczyny, ale jak spojrzysz po lewej stronie na drzwi, one są kompletnie płaskie. Jest to strasznie niewygodne, ale do otwierania szyby jest w tej samej pozycji dokładnie takiego samego kształtu, taki wichajster, można powiedzieć, przycisk, bo ciężko to nazwać dosłownie przyciskiem do otwierania szyb. Dokładnie tak samo wygląda i też go posuwasz Ale tak góra, samo dół. wygląda jak w czym? No, w sensie ten sam motyw. Tu przesuwasz góra-dół, okej. tu przesuwasz góra-dół, tylko to jest jeszcze gorzej umiejscowione, bo to jest za kierownicą, a to jest po boku i to dokładnie na płasko. Drzwi masz płaskie, więc musisz tą ręką ciężko to zrobić. Rozumiem, o co ci chodzi. Do musisz otwierania okien. I musisz sięgnąć prawą do otwierania okien, tak? I zrobić tak. No ewentualnie jak lubisz tak wyginać rękę, no to też tak możesz zrobić, ale strasznie niewygodne i strasznie nieintuicyjne. Koszmar. To była próba Patryka Brzezowskiego do tego, żeby zachęcić was do oglądania nas wideo. To znaczy właśnie Tak, bardzo gestykulował. Macham i pokazywałem teraz, jak swoimi to się robi. ręcyma, co oznacza tak i tym. I tych nawiązań przecież cały czas, te części wyglądają bardzo podobnie w Skodzie czy w Volkswagenie sprzed 12-14 lat. Ale trzeba powiedzieć, że w Porsche niewiele tego jest. Niewiele, ale są i czasem są takie motywy, można powiedzieć, że to nie jest identyczne, ale jest ten sam motyw. I to jest bardzo ciekawe, jak to wszystko To wygląda raczej z bardzo Audi podobnie. idzie do Porsche, albo z Porsche idzie do Audi. Tak, bo w Audi już jest takie trochę przerobione na klasę bardziej premium, a potem do Porsche idzie w takim stylu już bardziej awangardowym, indywidualnym. Zgadzam się, natomiast jakby mechanika działania jest zawsze ta sama. To jest Być urocze. może. To jest No urocze. ale wiesz, to tak samo przecież kluczyk do Golfa i do Bugatti i No Veyrona właśnie. wygląda tak samo. No właśnie. Z innym logiem oczywiście. No, to nie wspominając o Lamborghini. Ale jeżeli chcemy poczuć się I wyjątkowo, Audi. Gordon Murray zaprezentował nowy samochód. Teraz nowe auto nazywa się T33 Spider 2024. Tak. I mówimy o samochodzie, który, uwaga, V12, wolno ssące, 3,9 litra, zaledwie 607 koni, 452 Nm momentu obrotowego, ale za to kręci się do blisko 12 000 obrotów na minutę. I wygląda trochę jak połączenie Pagani Huayra Koda Lungi z Alfa Romeo 8C. Ale nie jest też specjalnie dużym samochodem, bo mamy zdjęcie, obok którego stoi sam Gordon Murray. I auto nie jest takie ogromne. Raczej Widzę. wygląda troszeczkę jak Lotus Elise rozmiarowo. Tak. Dodatkowo mamy do dyspozycji tutaj jedyną opcję, czyli 6-biegową manualną skrzynię biegów firmy X-Track. Jest prawilnie. Nikt w obecnych czasach nie oferuje manualnych skrzyni, może z wyjątkiem Pagani, dlatego to jest całkiem nietypowe. No, ale centralnie Początkowo- umieszczony silnik V12 to robi wrażenie. I wolno ssący. Tak. I do 12 000 obrotów się kręci. Ciężko znaleźć porównanie do tego samochodu. Moim zdaniem jest w swojej klasie. Ultralekki, oczywiście karbonowy monokok do tego, no i mamy przepis na samochód awangardowy na wskroś, można powiedzieć, wśród supercarów. Podobno początkowo model T33 miał być oferowany ze 6-biegową sekwencyjną skrzynią biegów, ale podobno żaden z klientów nie był zainteresowany. Tylko wszyscy pytali o manual. Także zrobili Dziwne, manual. Dziwne. Chociaż może w tym środowisku takich prawie one-offów, takich specjalnych samochodów, to może jest powszechne. Aczkolwiek gdzie indziej, w takiej marce bardziej popularnej, nigdy by się to nie zdarzyło pewnie. Wersja Spider waży zaledwie 18 kg więcej od Coupe. No. Panele dachu są składane ręcznie i chowają się w przednim bagażniku. No i tyle. To jest ładne auto. Siedzi na oponach na M4S. Ale możecie sobie zmienić na P. Możecie, tym bardziej, że prawdopodobnie stać was na wymianę opon, gdyż ceny Gordona Murraya T33 Spider zaczynają się zaledwie od 1,8 miliona funtów za jedną sztukę. Tak, ale jedyne co nie zachęca to tylko 90 litrów takie miejsce do przechowywania gdzieś z tyłu.
Są takie specjalne, wydaje specjalnym mi się, że przyciskiem samochodem otwierane schowki, które mieszczą 90 litrów. Luźno 10 milionów złotych jesteś w stanie wysłać za sobą, nie wiem, Mercedesa Vito z swoimi bagażami, żeby mieć... Wysoko, Trochę mnie to bawi, że Gordon Murray i cała idea tej marki mówi o tym, żeby mieć McLarena F1, którym da się jeździć na co dzień i z którego można korzystać, bo nie jest aż taki drogi i nie ma takiej dużej wartości inwestycyjnej. Samochód za 10 milionów złotych. Ale wiesz, oni się chwalą tym, że to jest ich karbonowy, ultralekki monokok, który jest zrobiony przez Gordon Murray Technologies i nazywa się iStream. Bo oni podobno nad tym modelem... Jest to zarejestrowana marka z R-ką w kółku. Oni podobno nad tym modelem pracowali jeszcze zanim wypuścili tego T50, on się nazywał, tak? Ten T50, poprzedni. Który miał z tyłu jakby... Który był właściwie McLarenem F1, tylko... Silnik odrzutowy, tak wyglądało. Z wiatrakiem wielkim. Tak. Strasznie brzydki tył tego samochodu. A teraz muszę przyznać, że nawet mi się podoba. Ale przejdźmy do kącika BMW. Zaczniemy od BMW XM Label Red 2023. Ma, uwaga, 748 koni mechanicznych, 997 Nm momentu obrotowego. Mówimy o dużym SUV-ie. To, co wyróżnia Label Red, to są takie czerwone otoczki w oku grilla. Tak. Oraz czerwone paski na drzwiach z boku. Ogólnie samochód wygląda tak oraz czerwone wstawki wewnątrz. Tak. Samochód trafi tylko do USA. Takich samochodów powstanie 500 i wbrew pozorom podobno nie wszystkie będą tylko czarno-czerwone. Niemcy przygotowali 50 lakierów z palety Individual, które będą pasowały do czerwonych wstawek w kolorze Toronto Red. Tak, w ogóle czym jest BMW XM, bo też tego nie powiedzieliśmy, a to jest ciekawy temat i chciałbym się chyba chwilę przy nim zatrzymać, bo też ostatnio miałem sporo z nim do czynienia. I okazuje się, że ten samochód, pomijając to, że on jest przygotowany jako jeden z dwóch modeli na tę rocznicę, którą niedawno obchodziła dywizja M BMW, więc jest to taki model, powiedziałbym, przełomowy i oczywiście najmocniejszy, największy i tak dalej. Ciekawa jest komunikacja tego, bo mówią o tym samochodzie jako, uwaga, o pierwszym BMW XM, a to oznacza, że nie traktują tamtych poprzednich X-ów w wersji M jako protoplastów tego samochodu, w ogóle uciekając z tego porównania, i jednocześnie zdają się sugerować, że może w przyszłości takie samochody albo będą standardem, albo będzie ich po prostu więcej. Albo będą jakieś warianty podobne tym samochodom. Więc jest to dosyć dziwne i auto, które w dodatku, jak przyznasz sam, pewnie nie jest zbyt urodziwe, jest tak mi się wydaje, że jestem nieobiektywny, bo ja też nie przepadam za samą marką i nowym stylistycznym językiem. Ja też nie, ale to auto jest tak... może nie, że nie przepadam za samą marką, po prostu nigdy nie byłem wielkim fanem BMW, dlatego... Tak. Lubię niektóre ich modele, ale... Ja też. Tak. Chciałem powiedzieć, że to auto jest surrealistyczne dlatego, że jest takie wręcz nierealne, bo jak może tak wyglądać samochód? W sensie SUV, dobra, kojarzymy je z jasno zdefiniowaną sylwetką i tutaj może nie ma aż tak dalekiej ucieczki, natomiast sama forma tego nadwozia jest, powiedziałbym, że taka nawet prototypowa. I ona z tego prototypu zatrzymała bardzo dużo. I w dodatku jest też hybrydą, bo to jasne. Tam cały czas pod maską jest V8, 4,4 litrowa, więc trochę ukłon w stronę ludzi, którzy z BMW M mieli już do czynienia, ale jednocześnie i to samo BMW właśnie komunikuje, że jest to auto, które nie łączy się z poprzednikami, w sensie nie ma swoich poprzedników i jeszcze w dodatku ma trafić do nowej klienteli, czyli do nowego targetu, do którego wcześniej nie trafiało. Jest to taki zabieg, który uważam za strasznie, ogromnie odważny i jednocześnie jestem ciekaw, jak to wyjdzie, bo nie znam wyników sprzedaży, wyników zamówień tego samochodu. Pewnie są tacy, którzy już to wiedzą, ale ja nie wiem, dlatego mogę jedynie powiedzieć, że jestem ciekaw. Auto dziwne, bo nawet nie powiem, że brzydkie, dziwne jest i nie ma w tym nic złego oczywiście, ale generalnie nie jest to zbyt urodziwe. W moim odczuciu jest zbyt krzykliwe. To nawet nie wiem, jak to określić. Jeżeli chodzi o design tego auta? Wiesz, krzykliwy to jest Civic poprzedniej generacji w Type R, bo ten nowy już nie aż tak bardzo, trochę go złagodzili.
to on jest krzykliwy, bo wygląda jak japońska zabawka prosto z fabryki. A to auto jest jakby eksperymentem. Jest szybkim klockiem, no. 748 koni mechanicznych, 997 km momentu obrotowego z silnika S68, czyli 4,4 litra V8. Co ciekawe, moc jednostek elektrycznych nie uległa zmianie i wciąż wynosi 197 koni mechanicznych. Mówię wciąż, bo to jest edycja Red. Tak. I ten pik... Przepraszam, że tak ci przerwałem tą całą stylistyczną dyskusję, ale wydaje mi się, że do dalszych wniosków nie dojdziemy zwyczajnie. No nie. Mi się... Ale poddaję pod dyskusję. Nowa stylistyka BMW jakoś specjalnie nie podoba, aczkolwiek nowe M2 nie uważam, żeby było tak brzydkie, jak cały internet mówi. Znaczy jest lepiej niż na pierwszych renderach, które i tak były bardzo bliskie temu, co dostaliśmy w ostateczności. Tak. No ale nadal uważam, że wygląda jak repliczka z laminatu. Wygląda trochę jak auto z GTA, prawda? Tak. Auto, które miało być BMW, ale coś nie wyszło. I zostało implementowane do jakiejś gry komputerowej. A z drugiej strony, wiesz... I wyszło z West Coast Customs. Mercedes już nam nie oferuje dużych silników, a tutaj... No jeszcze tam proszę, oferuje. Masz manuala, masz 3-litrowy silnik 6-cylindrowy i to w nowym samochodzie zupełnie. No jeżeli... bo ty tak płynnie przeszedłeś do M2. Tak, okay. Tak. No. Masz 453 konie mechaniczne, 550 Nm momentu obrotowego. Masz właśnie do wyboru manual, masz do wyboru automatyczną skrzynię biegów. Co ciekawe, za manual tym razem musisz dopłacić. Tak. Wynika to z popularności automatycznej skrzyni biegów. No właśnie. I to jest to, o czym mówiliśmy przed chwilą. I wydaje mi się, że BMW jednak dba o takich purystów motoryzacyjnych, którzy rzeczywiście dalej chcą mieć samochód, który daje im taką fajną, dziką radość z jazdy. Masz samochód z napędem na tył, możliwość wykończenia go, wiesz, włóknem węglowym absolutnie w każdym miejscu. To prawda. Ale chyba... Jeżeli spojrzeć na to w ten sposób, to wydaje mi się, że BMW powinno tym razem dostać od nas dużego plusa, mimo tego, że bardzo wydaje mi się, że tego robić nie chcemy, Nie. Ale to wynika z jakichś innych naszych pobudek. Nie, ja nie daję żadnego plusa. W każdym razie wydaje mi się, że na te 50-lecie grupy BMW M, GmbH, to chyba kluczem było to dziwactwo, bo to jest drugi samochód. Przed chwilą o tym mówiłem, że jako jeden z dwóch BMW XM, no to BMW M2, nowa M2 jest właśnie jednym z tych dwóch samochodów, które zostały przygotowane na 50-lecie BMW M, więc widać jakiś klucz, prawda? Auta dziwne, auta takie nierealne wręcz, trochę przypominające koncepty, trochę odbiegające od dotychczasowej stylistyki. No i nie wiem, jak to czytać, nie wiem, jak to ma wyglądać. Jest dziwnie i rzeczywiście do niczego więcej nie dojdziemy. Będę miał taką dziką przyjemność, żeby każdemu zepsuć delikatnie tył BMW M2, ale usłyszałem o tym dzisiaj rano i od tego czasu nie mogę przestać o tym myśleć. Jak spojrzycie na tył BMW M2, chociażby właśnie na zdjęciach na YouTubie motoryzacyjnego Skrótu Tygodnia, to możecie zobaczyć, że pod tylnymi światłami jest taka malutka czerwona wstawka, a pod tym tuż jest taka podłużna, pionowa wstawka, tak. A pod tym jest tuż czujnik do cofania. I to wygląda jak duży wykrzyknik po dwóch stronach. No, to prawda. No, ale dobrze, od tego, że on jest jak czarny, to usłyszałem, to dalej tak jedyne co robię, gdy patrzę na tył, to szukam tych wykrzykników. W ogóle nie zwracam uwagi na dyfuzor. Ma być krzykliwy. Dobra, sprawdziła się twoja teoria. Tak. Tak. To jest... Czy istnieje coś bardziej alegoria krzykliwego niż wykrzyknik? Moim zdaniem to jest bardzo nerdowski kącik języka polskiego w motoryzacyjnym skrócie tygodnia na przykładzie BMW M2 2023. No, oczywiście jest to model, który ciągnie sprzedaż BMW. Jest to model taki koń pociągowy BMW, no bo od kiedy zadebiutował chyba w 2015 roku, tak, pierwsza generacja. To tylko pokazuje, że ludzie dalej chcą samochód z napędem na tył. Tak. Który będzie dawał dosyć takie proste, można by powiedzieć, doświadczenie z jazdy, sportowe, odkąd czyste. Debiutował, to podobno ich sprzedano w tej pierwszej generacji 60 000 egzemplarzy. No to znaczy, że rzeczywiście to jest dobry kierunek. Nie dziwię się, że to auto będzie dostawało kolejne i kolejne wersje i nie dziwię się, że właśnie będzie takim ukłonem w kierunku, jak powiedziałeś, motoryzacyjnych purystów, no bo oni im tę sprzedaż robią. I trochę BMW M odgrodziłbym od standardowego BMW, bo to są jakby
w sensie ta sama marka, bo to nie jest Cupra dla Seata, tylko BMW to nadal BMW. No ale dwie te takie główne nurty idą w dwie strony, w dwie różne strony. Komunikacja jest zupełnie inna i cel komunikacyjny też jest zupełnie inny, co jest niesamowite, bo dwie te komunikacje często sobie przeczą. Bo jedna to BMW. Jak BMW chce być kojarzone w komunikacji? No? Nowoczesna, ale jednak lekko sentymentalna awangarda, idąca w kierunku sztuki, artystycznego wyrazu i takiej nobliwości panów, którzy podjeżdżają pod teatry i opery. A z drugiej strony masz BMW M, które zamiata tyłem i robi z miasta poligon doświadczalny. BMW M-Town! Kręcone w Warszawie. Masz wrażenie, że coś jest nie tak, a jednak to działa, nie? Plot 3 krzyży, drifting. Tylko dlatego, że ludzie traktują BMW M, w sensie ci, którzy kupują BMW M, to jednak traktują trochę inaczej niż BMW. Ale mam wrażenie, że nie wszyscy tak będą robić. I dla mnie na przykład ten zgrzyt występuje, no bo BMW, mimo że nawet nie jest w wersji M, to i tak nadal jest dla mnie tym samym, w sensie dla tego samego użytkownika, co BMW M. Tylko może jako ten pierwszy samochód, którym porusza się na co dzień, a jako drugi ma BMW M. Często to się łączy, przenika, dlatego dla mnie to staje się kompletnie niejasne i mam wrażenie, że to dla BMW M bardzo dobrze, ta komunikacja, w stronę której idzie, bo to działa. Natomiast BMW zupełnie nietrafione. Dla mnie BMW nie kojarzy się ze sztuką, nie kojarzy się z artyzmem, nie kojarzy się z awangardą, z jakąś tęsknotą za operą i teatrem. No kompletnie nie. Przy czym, która marka motoryzacyjna kojarzy ci się z czymś podobnym? Oprócz ultraluksusowych typu Rolls i Bentley. No to żadna. No, to chyba Lexus już bardziej może się kojarzyć z czymś takim. Tak, ewentualnie Volvo. No. Jakbyśmy mieli wymienić dwie, to ja bym te dwie wymienił. Ale wiesz, to wynika z tego, że BMW bardzo długo starało się walczyć z tymi stereotypowymi E36 i E46, I oni nigdy z tego nie wyjdą. Wydaje mi się, że oni z jednej strony chcą dalej utrzymać tych klientów, a z drugiej strony chcą zaciągnąć nowych i częściowo im się udaje. Dlatego, także się sami zagonili. Wydaje mi się, że tylko fani motoryzacji już nie zmienili swojej opinii o BMW. Wydaje mi się, że cała reszta świata już to zrobiła. Ale jeżeli mowa o samochodach, które się nie zmieniają, albo niewiele się zmieniają i które przez lat są produkowane w podobnych wersjach, nowy Lexus LC500 2024 i akurat w tym wypadku nie mam problemu z tym, że ten samochód się właściwie nie zmienił, bo to jest bardzo fajny samochód. Dostał, mój drogi, nowe wnętrze i tak. A we wnętrzu zmieniło się wiele, bo dostaliśmy te same ekrany i te same wnętrze właściwie z tam delikatnymi zmianami, co w nowych Lexusach, czyli mamy 12 i 3-calowe ekrany, nowe łopatki do zmiany biegów oraz delikatnie zmienioną kierownicę. No. I tyle się zmieniło. Oprócz tego touchpad został zlikwidowany, aczkolwiek pozostał ten taki bardzo ładny, z bardzo fajnie działającym pokrętłem do podgłaśniania stereo. On działa tam tak przyjemnie się go kręci, że masz ochotę się nim bawić. To jest coś, co bardzo zapamiętałem. Jest niewiele takich pokrętów. On ma takie odczucie takiego pokrętła do głośności z takich starych systemów audio. Taki, wiesz, daje ci odpowiednią ciężkość kręcenia, ale jednocześnie jest ona taka bardzo płynna, bardzo jest to przyjemne. Jeżeli mowa o pokrętłach, to przypominam sobie teraz na przykład, że w Bentleyu Continentalu GT był taki feature, że jak kręciłeś pokrętłem w zależności od menu, w którym się znajdowałeś, to pokrętło nie obracało się dalej niż ilość opcji, które możesz wybrać na ekranie. Bentley Continental GT pierwszej generacji, czyli nie Continental stary, tylko ten nowy, ale pierwszej generacji, czyli ten najwcześniejszy, GT. I tam pokrętło w zależności od ekranu, na którym się znajdowałeś, czyli w jakąś opcję wchodziłeś i miałeś do wyboru na przykład 5 pozycji, to pokrętło się obracało tylko w jedną stronę 2 razy i w drugą stronę 2 razy. I w sensie dalej nie szło. Fajne. W sensie blokowało się. Nie mogłeś nim kręcić cały czas, no bo zazwyczaj możesz to robić cały czas, tylko po prostu już na ekranie nic się nie dzieje. A tutaj w zależności od menu na przykład chodziło raz, nie wiem, o 5 pozycji w lewo, 5 pozycji w prawo, a raz o 2, raz...
Fajne, naprawdę. To jest całkiem pociągające. Wracając jeszcze do nowego Lexusa LC, pod maską znajdziemy silniki wolnossące V8 oraz hybrydę V6. Inżynierowie marki zajrzeli także pod podwozie i dopracowali kilka rozwiązań, m.in. hamulce by-wire zapewniają podobno lepsze czucie i są skuteczniejsze. Drobne poprawki zaszły także w zawieszeniu i w układzie jezdnym, aczkolwiek wydaje mi się, że to jest takie dopracowywanie troszeczkę, samochodu. Właśnie chciałem uniknąć tego słowa, ale dopracowywanie samochodu, który i tak już jest bardzo, bardzo dobre. To prawda. Właśnie zobaczyłem, że wyszła nowa wersja Alpina 110, która się nazywa Sanremo 73. A nie, no to musimy o tym powiedzieć. Co się tam stało? Ale czy to Limited jest kolejne, Edition. Oczywiście zmiana? 50. powstało z racji 50. rocznicy historycznego momentu dla tej marki w motorsporcie, czyli co chwilę zwycięstwa w Sanremo Rally i tego tytułu Alpine in World Rally Championship. I na jakim samochodzie bazuje? Na której wersji A110? 200 egzemplarzy prawdopodobnie powstanie tego. Bazuje na wersji 300-konnej i nawiązuje właśnie do zwycięstwa w 1973 roku w wyścigu I co wyróżnia ten model? Ma nowe felgi, ma malowanie. Original Caddy Blue Color, czyli Caddy Blue, czyli nawiązanie do Volkswagena. Uwaga, ale śmieszne. Plakietka od 1 do 200 będziesz miał specjalną. Niebieski kolor to było, białe wstawki. Realnie możesz sobie to zobaczyć na zdjęciach, bo chyba zdjęcia więcej mówią. Białe felgi do tego i oznaczenia takie na boku, na bocznych drzwiach, gdzie masz napisane Sanremo 73, dwa czarne pasy na białym tle. Jest to nowa wersja Alpine A110, która kompletnie nic nie wnosi, ale celebruje jakieś tam wydarzenie, no i różni się kolorami nadwozia i felg, a tak poza tym jest wszystko to samo. Wyszedł też nowy Ford Bronco. Znaczy, to nie jest nowy dla nas, bo wchodzi do Polski, ale w limitowanej liczbie egzemplarzy. Tak. Ostatecznie jest tylko z jednym silnikiem i dlatego w sumie to jest taka bardzo, bardzo niszowa wiadomość. No ale ja tych Bronco widziałem ostatnio bardzo dużo, no bo byłem w Emiratach Arabskich, więc jeździ już ich bardzo dużo. Ładny jest na żywo? I powiem ci, że tak, no robi wrażenie. Rzeczywiście. Tak jak na zdjęciach, to tak na żywo, a to się rzadko zdarza. Ładne auto, imponujące, takie retrostylizowane, co jest niecodziennym widokiem. No tam może bardziej, ale u nas to już tym bardziej w ogóle niewidoczny. Zobaczymy, jak będzie teraz. Także jeżeli chodzi o konkurencję, Jeep Wrangler 2024 przeszedł lifting, ma teraz ogromny ekran na centrali. Na środkowej konsoli. Ofertę otwiera 2-litrowa benzyna, obok której znalazło się miejsce dla silnika 3.6 V6. W ofercie jest także hybryda plug-in 4X, korzystająca z 2-litrowego silnika. Aha, ta właśnie jednostka jest jedyną dostępną w Europie i to się nie zmieni. Czyli nie mamy tego 3.6 V6 ani 2-litrowej benzyny, mamy tylko 2-litrową hybrydę plug-in. Amerykanie, jeżeli chcecie, żebym was tak męczył, mają także silnik 6,3 litra V8, który podobno brzmi rewelacyjnie i którego osiągi są także wybitne. Ale my dostajemy hybrydkę. Niczego innego tutaj na europejskim rynku sprzedawać się już nie da. Podoba mi się ten lifting. On wygląda przez te jakieś delikatne zmiany stylistyczne trochę jak stara G-klasa. Szczególnie w tym srebrnym, którym go komunikują. Moim zdaniem cały czas wygląda tak samo jak standardowy Wrangler. No ale tutaj z tyłu, na tym zdjęciu? No tak, no z boku ewentualnie, no z tyłu, okej. Nie przypomina ci G-klasy starej? No jest kwadratowy, to prawda. No każde kwadratowe auto będzie się pewnie kojarzyło, tak jak Suzuki Jimny też się kojarzył z klasą G. No oczywiście rozmiarami jej nie dorównuje, ale był określany mianem małej klasy G, a nawet były takie bodykity, które przerabiały są Jimny na klasę G i chyba nawet taki jeden widziałem na żywo. Śmieszne, zabawne, co tu dużo mówić. Okej. To przechodzimy do testów MST. A w tym tygodniu redakcja motoryzacyjnego skrótu tygodnia miała okazję testować Forda Mustanga Mach-E. W wersji jak to Frost White? Frost White. Frost, trafiłem, dobrze. Ja jestem boski. Ja to jestem mistrzem w ogóle w wersji Mustanga Mach-E. Jestem guru w tym temacie, dawaj. W wersji z mocniejszym akumulatorem o pojemności 98 kWh, o mocy 351 koni mechanicznych. No.
Czyli to jest taka wersja środkowa, bo najmocniejszy Mustang ma 487 koni mechanicznych i wtedy to jest GT AWD, Tak. a najsłabszy posiada 294 konie. Także idealnie w środku i z kolei ma napęd na tył. A ten miał napęd na 4 koła. Dobra. Czyli uwaga, czyli co można nim robić? Jak ma napęd na tył, to co można nim robić? Dobrze się bawić? No nie patrz tak na mnie. No To co nie jest- można robić, no, jak ma napęd na tył? Można nim kręcić pączki. Tak! Zrobiłeś to? Nie, Jak ale prawdziwy mężczyzna? ja miałem wersję z napędem na 4 koła. No ty miałeś napęd na 4. To nie była gymkana, żebym to robił. Nie było. Cholera. Chociaż... Choć Ford chyba już próbuje uniknąć tego. Drift, W ogóle Ken Block. Przecież. No nieważne. No tak. Drift samochodem z napędem na 4 koła też jest dosyć ciekawy, aczkolwiek oczywiście dużo trudniej go wyprowadzić w poślizg, ale powiem ci, że uczucie... Wiesz, wydaje mi się, że rozmawiasz o tym z odpowiednią Niesamowite. osobą, bo jak wiadomo, moje zdolności Raz mi się udało- poślizgowe z samochodów z napędem na 4 koła są ogromne. Tak. Jestem z tego głównie rozpoznawalny, że W półświadku. w półświadku, w towarzystwie, że potrafię opanować samochód w poślizgu na 4 koła. Raz mi się nieco udało zrobić tak Nissanem GT-R. W sensie powiedzieć, że to był drift, to za dużo, ale takiego uślizgu doświadczyłem. Ciekawe odczucie. Wiesz co, jeżeli chodzi o Forda Mustanga Mach-E, to zastanawiam się, czy istniał czas, kiedy on jechał prosto w moich rękach, Okej. bo Czyli każde rondo twoje. moment obrotowy, nawet na prostych, po prostu wolałem jechać bokiem i palić gumę. Czyli to było Mach E-Town. Tam. Dokładnie. Nie, ale tak na poważnie samochód rewelacyjnie trzyma trakcję, to mogę od razu zaznaczyć. No. Prowadzi się, bo zastanawiałem się, jak Ford zrobi swojego elektrycznego Mustanga. Wszyscy się nad tym zastanawiają, bo słyszą o tym aucie Od super dawna. takie superlatywy, że aż się zastanawiają, czy to prawda. Także szczera recenzja. Szczere recenzje. Prowadzi się bardzo fajnie. Prowadzi się rzeczywiście jak sportowy samochód, który... Może nie jak sportowy samochód. Prowadzi się jak SUV nastawiony na kogoś, kto bardzo lubi prowadzić. No. Jest dosyć bezpośredni w prowadzeniu. No. Zastanawiam się, jak to opisać. Jednocześnie jest szybki. To budujące. 6,8 Wiele chyba, czy 6,5 sekundy do setki w tym wypadku. Tak. Ten moment obrotowy jest zawsze, bo to jest samochód elektryczny. Bardzo fajnie trzyma trakcję, rewelacyjnie wchodzi w zakręty i też bardzo fajnie utrzymuje się w nich. Ewidentnie ten jakiś torque vectoring w tych silnikach elektrycznych dobrze robi robotę. Powiedz w takim razie, bo nad tym się wszyscy zastanawiają, jak z tym słynnym zasięgiem tego samochodu. Był lepszy niż pokazywał mi nawet ekran. Bo tutaj ten deklarowany nie wynosił tam około 600 km, bo Nie, bo to jest ta wersja z napędem na 4 koła. W wersji z napędem na... Według producenta w tej wersji na jednym ładowaniu przejedziesz 540 km, a średnie użycie to 19,5 kWh. A mi się udało uzyskać lepszy wynik. Chyba tam 550. No. Czyżby? Owszem. Tyle przejechałeś tym samochodem? Nie, ale jak oddawałem go, to jeszcze pokazywał mi przewidywany zasięg, który właśnie, jeżeli to podliczysz, zakładając, że tyle by przejechał, to wynosił więcej niż podaje producent. Okej. A cały czas jeździłem, jak się okazało, w trybie Dynamic, czy tam Sport, także to też było zaskakujące. Okej, no to całkiem I niezły przyspiesza w wynik. 5,8 sekundy do setki, a nie 6 i coś. Natomiast prędkość maksymalna wynosi zaledwie 180 km na godzinę, także w swoim Mustangu Mach-E możecie się ścigać z każdym Volvo. I w końcu się zrównacie. Zawsze. I dalej nie będzie szło. No, Chyba, że z śmieszne. górki. No, ewentualnie. Także niemieckie autostrady nie są waszą ulubioną destynacją. Nie, ale z drugiej strony, gdzie byście Kto tam elektrykiem szybciej jeździ pojechali? szybko też w trasie, bądźmy szczerzy. Chyba ten, który nie wie, dlaczego go kupił. Tak, i później narzeka, że elektryki w trasie słaby zasięg mają. Tak. No bo trochę mają, niestety. No mają w trasie słaby zasięg. No ale trzeba wiedzieć, jak jechać. W sensie można ten zasięg zmaksymalizować, ale trzeba się uprzeć. Jeśli chodzi o plusy, rewelacyjne audio. Tutaj masz dużo głośników, ale najfajniejsze jest to, że masz z przodu na desce rozdzielczej taki jakby soundbar, zarówno przed
pasażerem z przodu, jak i przed kierowcą. Masz dodatkowe głośniki, które rzeczywiście powodują, że w tym samochodzie muzykę bardzo przyjemnie słychać. Jest ona bardzo wyraźna i czujesz się trochę, jakbyś siedział przy takim dobrym kinie domowym. O. Także to jest bardzo przyjemne, fajne wrażenie. Jest to zestaw B&O, czyli Bang & Olufsen. Właśnie nie wiem, bo oni się wydaje, że tak. Bo oni chyba mają dwie marki, nie? Jest Bang & Olufsen i to jest ta marka super premium i B&O i ona jest taka bardziej, wciąż bardzo droga, ale bardziej dla ludu, uznajmy to. Tak, taka lifestyle'owa bardziej. Tak. Tak. Montowana w samochodach między innymi. Jakość wykończenia całego samochodu jest bardzo dobra, nie licząc kilku paneli, które nie wiadomo czemu bardzo kontrastują. Może nie widocznie, może nie gołym okiem, ale jak je dotkniesz, to nagle jest zdziwienie, że masz tyle ładnych materiałów wokół siebie. Wszystko jest ewidentnie dopasowane, spasowane bardzo ładnie. I na przykład, jeżeli chodzi o podnoszenie szyb, używają tych samych guzików, które są w Fordzie Edge. Tak. Które no, tak pachną takim tanim amerykańskim przełącznikiem. Co jest dziwne, no bo z drugiej strony masz na konsoli środkowej bardzo ładnie wszystko wykończone, nic nie trzeszczy. No, nie pasuje mi to. Bardzo ładnie jest wykończona cała deska rozdzielcza, guzik do włączania samochodu gwarantuje taką pewność i czujesz się z nim fajnie, pokrętło na ekranie, które jest w ogóle na ekranie dotykowym, na dużym ekranie dotykowym, które ma rewelacyjną rozdzielczość, z którego obsługujesz cały samochód, a jednocześnie jest intuicyjne i nie sądziłem, że mi nie będzie przeszkadzać. Tak, działa szybko, a wszystkie informacje są na wierzchu, bardzo jest intuicyjny i fajnie to rzeczywiście fajnie to działa. I to już jest ten system Sync 4, bo ten Sync nie wiem, Free, jak on się nazywa. Sync 4, tak. Sync Free był taki mało. Cieszy mnie to, że zostało to pokrętło. Początkowo, jak o tym słyszałem, i ono zachodzi na ekran, nie? Ono jest na ekranie. Tak. Jakby początkowo, jak to widziałem, to uznałem, że to jest jakiś zbędny bajer, ale rzeczywiście fajnie to działa i miło jest nie klikać plusika na ekranie, żeby pogłośnić muzykę, także to jest fajne. No i niestety w tym wszystkim mamy kierownicę, która ma bardzo fajną skórę dookoła i na środku masz guziki do pogłaśniania i tam zmiany ustawień tempomatu, które są znów z Forda Edge, przynajmniej ja stąd je znam. Co jakby nie jest złe, tylko cały Ford Edge jakby jest odpowiednio wykonany, jest z rynku amerykańskiego i się godzisz, jak go kupujesz i nie masz z tym problemu. Tak. Tutaj masz europejski samochód, tak naprawdę mi się wydaje bardziej, który co jakiś czas ma gorszej jakości plastiki, jak się go tam w takich szuka. Nienaturalnych miejscach. No i to jest dziwne, że masz, gorszą jakość plastiku na kierownicy do pogłaśniania, ale już kierunkowskazy są wykonane z dobrego. To tym bardziej kontrastuje. Zaczynasz na to zwracać uwagę. Czyli nie ma konsekwencji w wykończeniu miejscami. Tak, no są te dwa miejsca, gdzie to bardzo widać i wydaje mi się, że warto o tym powiedzieć. Tym bardziej, że ten samochód nie jest tani, no bo on kosztuje 350 chyba tysięcy złotych. To już jest jeden z najdroższych samochodów elektrycznych na rynku. Wersja, najtańsza wersja, czyli 294 konie mechaniczne z napędem RWD kosztuje 340 tysięcy złotych. Tak, to nie jest tanie auto. Dlatego oczekiwałbym jednak... Nawet powiedziałbym, że wyrasta ceną poza normę, ponad normę. Fajnie by było, jakby te guziki były lepsze. Wydaje mi się, że to jest już moment, kiedy ja mogę się czepiać takich rzeczy za tą cenę. No, tak, zdecydowanie. No ale ogólnie, w takim ogólnym rozrachunku jesteś pozytywnie. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tak, to jest może nie zaskoczony, ale mam bardzo pozytywną opinię na temat tego samochodu. Rewelacyjnie się prowadzi, ma bardzo dobry zasięg, szybko się ładuje na ładowarkach z podpięciem, masz bardzo dużo miejsca w środku, masz duży bagażnik, wszystko w nim działało, co ostatnio też nie jest oczywiste. Samochód się uruchamia, z przodu tam chyba nie ma bagażnika, nie ma franka. Tak. A nie, jest frank. Jest frank, ale tylko tak naprawdę na kable. Ale z tyłu macie ogromny bagażnik, bo baterie są umieszczone na dole. Co też czuć w trakcie prowadzenia? No, jest to naprawdę fajny, elektryczny samochód. Z bardzo silną komunikacją, tak bym powiedział. Z bardzo agresywną komunikacją w mediach. Mi chyba najbardziej w pamięci zapadła ta komunikacja, jak oni pojechali w Polsce na zlot Mustangów klasycznych i postawili tego Mustanga Mach-E na środku i ci fani
którzy mają te wszystkie V8, chodzili wokół niego i mówili, no wcale nie jest taki zły, może takiego kupimy, Marek. I wiesz, Krystyna dotykała Marka, prawdopodobnie swojego męża, mówiąc, no fajny taki na co dzień, żebyśmy mieli swój samochód. No. Taki, co nie dudni, jak jedziemy, tak, co nam bębenków nie wyrywa. Żebyśmy mieli Mustanga na co dzień. Tak. No. Ale muszę ci powiedzieć, że nie widzę tego przełożenia charakteru z V8 samochodu, który się bardzo lekko prowadzi, czyli zwykłego Mustanga, na tego. W ogóle ciężko przełożyć charakter samochodu spalinowego na samochód elektryczny. W Mini się to udało. Okej, no Mini, ale jest to taki samochód dosyć zdefiniowany. No i w Porsche, mimo że nie zrobili 911 elektrycznej, a to zrobili Taycan prowadzi się jak Porsche, tak? Tak, no i tylko te 2 przykłady znajduję. Nissan. Który? Leaf. Prowadzi się jak Micra. Aha, okej. No to tego nie sprawdziłem. Okej, no to dobrze. To tym elektrycznym akcentem kończymy na dzisiaj. Pamiętajcie jeszcze raz, żeby nas śledzić wszędzie na social mediach. Patryka znajdziecie jako kameralnie, mnie jako okiem kierowcy, nas znajdziecie jako MS Tygodnia, właściwie na wszystkich platformach social media, tak. A oprócz tego możecie nas subskrybować na Spotify, Apple Podcast oraz na YouTubie. Tak. I szybka informacja, sprzedaję Jessica, także... A właśnie, zapomniałem o tym powiedzieć. Miałem od tego zacząć. Miałeś od tego zacząć. Dobra, tam daj spokój. To tylko tak na szybko... nie, sprzedajesz swoją kobietę. Zaznaczam, że Jessica Mercedes. Będzie na sprzedaż dokładnie. Na pewno mogę ją oddać gdzieś po 15 maja, także jak to, nie wiem kiedy tego słuchacie, czy tam oglądacie, to pamiętajcie, że nie wcześniej. O nie, Jessica. No, nie ma jej jeszcze wystawionej na żadnym portalu z ogłoszeniami, więc to jest exclusive information. Mhm. A za ile? Tego nie powiem tutaj. Dlaczego? To prywatna rozmowa. To nie temat na forum, także wybaczcie. Czyli drogo? Oczywiście. No jak ma być tanio? Drogo, w sensie tanio to już było, a teraz jest drogo. Więc... A jest gdzieś podpisana przez Patryka z kameralnie, czy... Nie, ale jak ktoś będzie chciał, to mogę podpisać, aczkolwiek wątpię. Natomiast faktem jest to, że poprzedni samochód, czyli mojego RCZ-R sprzedawałem rok i tym razem wiedzcie, że będę miał tyle samo cierpliwości i dopnę swego. Wydaje mi się, że jednak będzie ci łatwiej trochę. No być może będzie mi łatwiej. Jednak to samochód niemiecki, a nie francuski, więc to już w ogóle pełne ułatwienie. No, oprócz tego A35 jest całkiem popularnym autem. Nie? No i tak, i nowy A35, bo o nim nigdy nie wspomnieliśmy w MST, jest już hybrydą, to znaczy miękką hybrydą. W sensie był jakiś lifting, tak? Był lifting A35, jest już miękką hybrydą, także no i na pewno nie brzmi tak jak moja, więc tym bardziej 2 zalety. Jedyne proste felgi w Warszawie na tym modelu, także też zachęca na pewno. To tym miłym akcentem kończymy. Dziękujemy wam bardzo. Moi drodzy, to był motoryzacyjny skrót tygodnia. Pamiętajcie, że jesteśmy nie tylko w wersji audio, ale również w wideo i tutaj wam macham. Do usłyszenia. Cześć.